Zrób wiązankę za 15 zł. Nie musisz wydawać fortuny w kwiaciarni. Wystarczy, że kupisz gąbkę florystyczną w koszyczku i znicz. Podczas jesiennych porządków w ogrodzie zebrałam gałązki. Przycięłam mój świerk. Do takiej wiązanki można też użyć gałązki tui, które są popularne w ogrodach. Zebrałam również parę szyszek podczas spaceru. Gąbkę florystyczną wyjmuję z plastikowego koszyczka. Wkładam ją do miski z wodą. Zostawiam na parę minut, żeby dobrze nasiąkła. Następnie wkładam ją do koszyczka. Za pomocą kleju na gorąco przyklejam znicz. Ważne, żeby był na samym środku gąbki. Nie oszczędzam na kleju, żeby mieć pewność, że jest mocno przymocowany. Gałązki tnę na mniejsze kawałki. Wbijam je od podstaw gąbki. Na początku wbijam równej długości gałązki z każdej strony gąbki. Tak, żeby powstał okrągły kształt. Następną warstwę gałązek wbijam na skos, ku górze. Małymi ścinkami uzupełniam przestrzenie między gałęziami, tak żeby gąbka i koszyczek nie prześwitywała. Na drugą warstwę zostawiłam najładniejsze gałązki. Uzupełniam stroik. Staram się tak dobierać gałązki, żeby układały się w okrąg. Ważne, żeby igliwie otaczało znicz, ale go nie zasłaniało. Zagęszczam stroik ścinkami. Na koniec biorę ozdobne gałązki i rozkładam po wiązance. Na koniec biorę szyszki. Za pomocą kleju na gorąco przyczepiam je do gałązek. Robię to losowo, żeby wyglądały naturalnie. Taka wiązanka jest prosta w wykonaniu. Zrobiłam ją w 30 minut i zapłaciłam za nią tylko 15 zł. Wygląda naturalnie i elegancko. Długo wygląda świeżo. Na moim kanale znajdziesz również filmik z instrukcją na bogatą wiązankę za 5 zł. Link do filmu z nią znajdziesz w opisie. Daj znać w komentarzu, która wiązanka podoba Ci się najbardziej. Zrób wiązankę na grób za 5 zł. Nie musisz wydawać fortuny w kwiaciarni. Wystarczy, że kupisz gąbkę florystyczną w koszyczku. Za taki floret zapłacisz około 5 zł. Resztę potrzebnych rzeczy znajdziesz w lesie lub w ogrodzie. Wybierz się na spacer i zetnij kilka gałązek świerku, jarzębiny, jałowca lub innych iglastych drzew. Zabierz również kilka szyszek, żołędzi, a nawet grzybów. Wyjmij gąbkę florystyczną z plastikowego koszyczka. Włóż do miski z wodą. Zostaw na parę minut, żeby dobrze nasiąkła. Następnie włóż ją do koszyczka. Gałązki przyniesione z lasu potnij na mniejsze kawałki. Wbijaj je od podstaw gąbki. Najdłuższe ułóż na końcach koszyczka, aby utworzyć podłużny kształt. Gdy wbijesz gałęzie dookoła całej wiązanki, weź inny rodzaj gałązek i zrób kolejną warstwę. Tym razem zacznij układać je lekko pod skosem, żeby odbić je od podstawy. Ja używam do tego srebrnego świerku. Najdorodniejsze gałązki dałam po obu końcach gąbki. Starannie wykonana podstawa z igliwia sprawi, że wiązanka będzie wyglądać jak z kwiaciarni. To etap, na którym warto się przyłożyć. Małymi gałązkami wypełniamy luki. Ważne, żeby gąbka lub koszyczek nie była widoczna zza igliwia. Kolejne warstwy wbijam, kierując je ku górze. Głównym punktem wiązanki będzie jarzębina. Jej owoce mają piękny czerwony kolor. Obcinamy z gałązek liście. Łączymy ze sobą dwie gałązki z owocami, tak żeby powstał bukiecik. Za pomocą drucika florystycznego należy połączyć je ze sobą. Wbijamy w gąbkę. Następnie biorę gałązkę z dębu. Mają piękny złocisty kolor. Te liście jako jedne z niewielu. Po wysuszeniu nie odpadają od gałązki. Razem z jarzębiną tworzą piękną jesienną kompozycję. Dokładam jeszcze jedną gałązkę jarzębiny i wypełniam środek zielonym igliwiem. Następnie przygotowujemy skarby natury znalezione w lesie. Szyszki, żołędzie, a nawet grzyby pięknie udekorują stroik. Za pomocą kleju na gorąco umieszczamy je na wiązance. Długie szyszki pięknie wypełnią puste przestrzenie. Z grzybów i żołędzi można wykonać piękne kompozycje. Na koniec robimy kokardę ze wstążki. Ja wykorzystałam wstążkę z bukietu. Zawsze zostawiam takie rzeczy i wykorzystuję ponownie. Zostawiam długie końcówki i zawijam w spiralki. Należy przykleić ją na grubą warstwę kleju. I gotowe. Ten stroik jest ekologiczny.
Większość użytych w nim materiałów jest biodegradowalnych. Użyte w nim rośliny długo wyglądają świeżo, więc wiązanka będzie wyglądać pięknie nawet przez kilka tygodni. Nie wydawaj fortuny na plastikowe wiązanki w kwiaciarni. Jedyny koszt to gąbka za parę złotych, a efekt będzie porównywalny. Producenci zniczy nie chcą, żebyś o tym wiedział. Zanim kupisz znicz, sprawdź ten jeden szczegół. Będziesz mieć pewność, że kupujesz lepszy produkt. Znicze w sklepach wydają się nie różnić od siebie za bardzo. Okazuje się, że choć są podobnej wielkości, to niektóre mają więcej parafiny od pozostałych. Gdy kupujesz znicz, zwróć uwagę na jego wkład. Jeśli wypada on z plastikowego opakowania, to nie jest dobry znak. Oznacza to, że jest w nich mniej parafiny niż w tych z nieruchomym wkładem. Te drugie wypełnione są po brzegi wkładem. Dłużej dzięki temu się palą. Kolor parafiny również ma znaczenie. Śnieżno-białe znicze są sztucznie napowietrzane, palą się gorzej i znacznie krócej. Lepiej wybrać znicz z lekko żółtą parafiną. Te szczegóły mają znaczenie, warto o nich pamiętać podczas zakupów. Jakie znicze najczęściej kupujesz na groby? Posyp tym dookoła knota. Znicz będzie się palił o wiele dłużej. Idąc na cmentarz, zabierz ze sobą ten proszek. Przed zapaleniem nowego znicza weź szczyptę soli i posyp dookoła. Znicz będzie się palić wolniej i o wiele jaśniej. Sól spowalnia spalanie parafiny. Ten prosty trik nic nie kosztuje. Zawsze biorę ją ze sobą na cmentarz. Znicze na grobach moich bliskich palą się najdłużej. Przed wyjściem na cmentarz włóż znicz do zamrażarki. Podziękujesz nam później. Ten prosty trik pokazała mi babcia, która była królową oszczędzania. Dzień przed wyjściem na cmentarz włóż znicze do zamrażarki. Zostaw na całą noc. Następnego dnia wyjmij je chwilę przed wyjściem. Tak zamrożone wkłady będą palić się o wiele wolniej. Brzmi dziwnie, ale to naprawdę działa. Dzięki tej prostej czynności światełka na grobie będą palić się nawet kilka godzin dłużej. Zawsze na cmentarz zabieram ze sobą termos. I nie mam w nim nic do picia. Tę metodę pokazał mi kamieniarz, który produkuje nagrobki. Kiedyś spędzałam godziny na przedświątecznych porządkach grobów. Teraz zajmuje mi to kilkanaście minut. Polerowane groby są wrażliwe na szorowanie. Zmycie z nich zaschniętego brudu i wosku było nie lada wyzwaniem. Okazuje się, że wystarczy wziąć ze sobą wrzątek w termosie. Polewamy nim zaschnięte plamy. Temperatura rozpuści wosk i brud w parę minut. Następnie wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką i gotowe. Bez szorowania, drapania i dłubania. Znałeś ten trik z termosem? Napisz w komentarzu, jakie ty masz sposoby na mycie grobów. Chętnie je poznam. Na cmentarz zabieram ze sobą suchy makaron. Kiedyś rodzina się ze mnie śmiała, teraz sami tak robią. Choć pomysł ten brzmi dziwnie, to jest to bardzo praktyczny trik. Zapalanie wysokich zniczy potrafi być irytującym zajęciem. Poparzone palce i stopione znicze tak bardzo mnie irytowały, że postanowiłam znaleźć na to sposób. Sprytnym rozwiązaniem okazał się suchy makaron spaghetti. Wystarczy podpalić go i włożyć do znicza. Świetnie się pali i jest długi. Zapalanie wąskich wkładów jest dzięki niemu dziecinnie proste. A ty jaki masz patent na podpalanie zniczy? Słyszałeś o metodzie z suchym makaronem?